A ja muszę gdzieś znaleźć jakąś wodę i się czegoś napić, bo zaraz umrę. O, tam się dzieje coś ciekawego. Muszę wam to pokazać. Chyba kręcą tam jakiś film. Ale jaja, patrzcie to. Przypinka. Po 20 minutach użytkowania toaleta otwiera się automatycznie. To jest ciekawe. Dzień dobry. Przepraszam, będzie miał pan jakąś wodę zimną, albo przynajmniej nie ze słońca? Tak. To poproszę. Gazowaną? I tu możemy wybrać sobie rower, który nam się podoba. Siema! Dzisiaj idę biegać. A w zasadzie to już biegam. I zabieram cię ze mną, żeby uczyć się polskiego. A jeśli twój poziom polskiego to A2 lub wyżej, to ten film jest właśnie dla ciebie. Let's go! Okej, w tym filmie nauczę cię trochę słownictwa związanego ze sportem i z bieganiem. Opowiem ci trochę o pogodzie w Polsce, bo kiedy nagrywam ten film, jest początek maja i moim zdaniem początek maja, czerwiec, lipiec to jest najlepszy okres w roku. I Polska jest najlepszym miejscem do życia w tym okresie. Dni są długie, pogoda jest dobra, jest ciepło, ale nie za ciepło i możemy wreszcie nagrywać więcej kontentu w plenerze. A oprócz tego sprzedam ci też parę fajnych tipów, na przykład jak wypożyczyć kompletnie za darmo rower w Warszawie. Ale to na końcu. Okej, tak w zasadzie to ja już zacząłem biegać jakieś 20 minut temu. Na początku oczywiście zrobiłem krótką rozgrzewkę. Rozgrzewka, czyli warm-up po angielsku. Rozgrzewka. Zrobiłem krótką rozgrzewkę, tak aby nie nabawić się żadnej kontuzji. Kontuzja to jest injury. Zrobiłem krótką rozgrzewkę, żeby nie nabawić się żadnej kontuzji. No i teraz biegam. I ostatnio zacząłem robić tak zwane zone to cardio. Chyba nie ma na to określenia po polsku. A jeśli jest, to byłoby to coś na zasadzie bieganie w drugiej strefie tętna. Tak? Mam taki zegarek, który właśnie mierzy mi moje tętno i staram się, kiedy biegam, utrzymywać tętno mniej więcej od 130 do 140 uderzeń na minutę. Uderzeń na minutę to znaczy BPM. Oczywiście, tak jak wspominałem, dzisiaj mamy świetną pogodę. Jest około 25 stopni. Delikatny wiaterek. W polskim bardzo często używamy takich zdrobnień jak diminutives. Na przykład możemy powiedzieć wiatr, tak jak normalne słowo wiatr, wind. Ale jeśli chcemy powiedzieć coś na zasadzie small wind, to możemy powiedzieć wiaterek. Wiaterek. Na przykład to jest czapka, ale jeśli chciałbym powiedzieć coś na zasadzie mała czapka, może taka słodka, taka cute, słodka czapka, to mógłbym powiedzieć, że to jest czapeczka. A na przykład to są okulary. I mógłbym powiedzieć, że to są okularki. Jeśli chciałbym użyć takiego zdrobnienia. Albo właśnie zabrzmieć tak bardziej cute. Kurde, boli mnie ręka od trzymania tej kamery. Masakra. Mam dzisiaj trening 2 w 1. Trening biegania i trening wytrzymałościowy na barki. Tak? To
są barki. Shoulders. Ok. Jak możecie zaobserwować, biegam teraz w takim parku i wszędzie mamy piękne zielone liście i no jest cudownie, jest pięknie. Pokażę wam przednią kamerę. Pyk. O, tam widać jakiś plac zabaw. No i tyle. Aż chce się żyć. Nie wiem, czy ktoś z was mieszkał kiedyś w Polsce. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu i napiszcie, co wy o tym sądzicie. Ale dla mnie, tak jak wspominałem na początku, maj, czerwiec, lipiec w Polsce to jest istna petarda. Petarda to znaczy firecracker, ale możemy użyć takiego określenia, że coś jest petardą. Na przykład maj w Polsce to jest petarda. To znaczy, że maj w Polsce jest po prostu zajebisty. Jest cool. Ale jeśli oglądacie ten film i pomyślicie sobie, kurde, w tej Polsce jest tak zajebiście, może się tutaj przeprowadzę, to musicie wziąć pod uwagę, że druga połowa roku, a nawet większość roku niestety tak nie wygląda. I ten okres zimowy w Polsce jest naprawdę bardzo ciężki, bo jest zimno, ale dla mnie nawet to, że jest zimno, nie jest najgorsze. To, że jest zimno, jest ok. Ale co dla mnie personalnie jest najgorsze w Polsce, właśnie w tym okresie zimowym, to są krótkie dni i brak słońca. Na przykład teraz, na początku maja, robi się już jasno rano. Jest wschód słońca i robi się jasno już jakoś przed 6. Powiedzmy o 5:30 rano. Jest bardzo już jasno, fajnie, przyjemnie. O 5:30 rano. I zachód słońca, kiedy robi się ciemno, jest około w 8:30. Tak? W 8:30, czyli o 20:30. Czyli mamy ile? 15? 15 godzin słońca w ciągu dnia? No, może nie 15 godzin słońca, ale 15 godzin, kiedy jest jasno w ciągu dnia. Tak? Czyli mega. Więc to są te najlepsze miesiące. Maj, czerwiec, lipiec, kiedy jest najdłużej jasno. Ale co się dzieje w tym najgorszym czasie? Najgorszym. Przynajmniej dla mnie. Czyli jak mamy listopad, grudzień, styczeń. To jasno robi się na dworze około 7, czasami nawet 7:30 i ciemno robi się już o 3:30, o 15:30. Więc zamiast 15 godzin słońca mamy tych godzin słonecznych tylko 8. I to jest istna masakra. Istne barbarzyństwo. Bo teraz wyobraź sobie taką sytuację. Przeprowadzasz się do Polski w maju, kiedy jest tak pięknie jak dzisiaj. No ale po kilku miesiącach przychodzi zima, a ty masz taką normalną pracę, tak? 9 to 5 job. 9 to 5. W Polsce to jest różnie. 9 to 5, ale często już jest 7 to 3 albo 8 to 4. Nieważne. Ja wcześniej na przykład pracowałem w takiej 7 to 3, tak? 8 godzin od 7 do 15. I co się działo zimą? Wychodziłem rano do pracy i na dworze było ciemno. Musiałem kierować. Jechałem autem do pracy przez około 25 minut. Dojeżdżałem do pracy około 7 i dopiero zaczynało się rozjaśniać. Dopiero zaczynało robić się jasno. Byłem cały dzień zamknięty z pracy. Wtedy
kiedy były te słoneczne godziny. Nie chodzi mi słoneczne w sensie, że można się było opalać, ale że po prostu było jasno na dworze. Byłem w pracy i kiedy wychodziłem już z pracy po 15, zanim zdążyłem dojechać do domu, na dworze było już ciemno. Więc to jest istna masakra i taka ciekawostka dla Was. Bo niektórzy mogą tego po prostu nie wiedzieć. Bo na przykład w Hiszpanii, która też jest w Europie, w zimie powiedzmy jest jasno do godziny 18, tak? A tutaj jest jasno do godziny 15:30, 16, więc możecie być zaskoczeni. Okej, muszę zmienić rękę, zaraz mi odpadnie. Odpadnie mi ręka to tak w przenośni. Native speaker level. Chodzi o to, że już mnie bardzo boli. Jak na przykład niesiemy coś ciężkiego, albo nie wiem, dźwigamy coś, podnosimy coś długo, to native speaker może ci powiedzieć: kurde, zaraz mi odpadnie ręka. Tak? Wiadomo, że dosłownie nie odpadnie. Chodzi o to, że bardzo boli mnie ręka i muszę odpocząć. Najgorzej, że nie zabrałem ze sobą picia, bo i tak już musiałem wziąć cały sprzęt, kamerę, mikrofon. Strasznie chce mi się pić. Będę musiał coś znaleźć. Ale może zrobimy małą przerwę i przy okazji pokażę Wam mój zegarek do biegania i sprzedam Wam parę tipów. Okej, nie wiem czy widać. Okej, chyba widać. Widać? W każdym razie biegam już jakieś 35 minut. Na spokojnie. Okej, nie ogarniam tej kamery. W każdym razie... Co jest? Halo, halo? No... Nie wiem, o co chodzi. Nie umiem tego sfokusować. W każdym razie Wam przeczytam. Biegam już jakieś 36 minut. W zasadzie to 35, bo straciłem 2 minuty na próbę sfokusowania, ale jestem boomer, jak wiecie. 37 minut, teraz mamy na liczniku. Dystans 3,93, czyli niecałe 4 km. No i nic. Pobiegamy sobie jeszcze trochę. Nic, lecimy. Chciałem zaszpanować moim zegarkiem, ale się nie udało. No nic, lecimy dalej. Zaszpanować to jest też taki czasownik native level. Zaszpanować czymś albo przed kimś, to znaczy popisać się czymś. Pokazać komuś coś, co masz, co umiesz, co potrafisz i tak dalej. Na przykład ja chciałem zaszpanować przed Wami moim nowym zegarkiem, tak? Chciałem Wam pokazać mój zegarek. Albo na przykład, nie wiem, chłopak może zaszpanować czymś przed dziewczyną. Na przykład kupisz sobie nowe auto i jedziesz pokazać to auto swojej dziewczynie. Czyli szpanujesz przed nim. O, by the way, pokażę Wam coś ciekawego. Zobaczcie, toaleta z przyszłości. Jest tutaj, nawet nie widać, że to jest toaleta. To mi przypomina te drzwi z toalety od Shreka. Wrzuć monetę lub zbliż kartę, aby otworzyć toaletę. Dzieci poniżej 10 roku życia powinny korzystać z toalety pod opieką dorosłego. Po 20 minutach użytkowania toaleta otwiera się automatycznie. To jest ciekawe. Czyli jak chcesz skorzystać z toalety w spokoju, jak chcesz zrobić kupę na spokojnie, to nie możesz scrollować TikToka, bo masz tylko 20 minut i musisz wyjść. Boy, home slice. Gangsta boogie. Hey, go ahead and flush me, man. I taka toaleta. Z tego co widzę, nie wiem czy widać, ale tu jest
do zapłaty 2 zł. Czyli jak chcesz zrobić tutaj w parku siku albo kupę na legalu, na legalu, czyli właśnie, no tak mówimy, na legalu, czyli tak legalnie. Można też powiedzieć, że po Bożemu to musisz zapłacić 2 zł, czyli potocznie 2. A jeśli nie, no to musisz robić na nielegalu. Na nielegalu, czyli gdzieś pod drzewem. Swoją drogą, bardzo fajnie mi się tak biega i gada do kamery. Mam nadzieję, że ogarnę to jakoś w programie do edycji, że ten obraz nie będzie cały czas latał i że dźwięk też będzie w miarę spoko. Jeśli tak, to może będę robił takie wspólne bieganie częściej. Trening z Kamilem. Albo zrobimy z tego całą serię. I zrobimy tak. Ty pójdziesz biegać i na słuchawkach odpalisz sobie to wideo. Będzie incepcja. Okej. Zobaczcie. To jest taki mały spot. To jest takie, no taki staw. O, tak jak wcześniej tłumaczyłem wam, czapka, czapeczka i tak dalej, to ja bym powiedział, że to jest nawet taki stawik, tak? Czyli mały staw. Normalnie taki większy zbiornik wodny to jest staw, no ale taki malutki jak ten można to nazwać stawik. Ale jak widzicie, nie wiem czy tu widać, ale tam dalej ta woda jest taka bardzo brudna. Powiedziałbym wręcz żółta albo zielona. Ale to dlatego, bo to jest taki specjalny staw przeznaczony dla psów. I tutaj normalnie kąpią się i bawią psy. Tak? Strefa dla psów. Strefa dla psów. I jak chcecie poczytać po polsku, to musicie dać pauzę. Dajcie znać, czy u was też są takie stawy, takie stawiki dla psów. Dobra, biegniemy dalej. 4400 na liczniku. Nie mam jakiegoś super celu, ile dzisiaj chcę przebiec. Bardziej chciałem tak po prostu dla sportu wyjść się poruszać. No i przy okazji nagrać dla was content. Swoją drogą, w międzyczasie, to znaczy in the meantime, mam do was, drodzy widzowie, małą prośbę. Jak wiecie, jeśli śledzicie mnie już od dawna, to publikuję tutaj na Polish with Kamil od roku filmy praktycznie co tydzień. Każdego tygodnia jedno long form wideo dla was, tak abyście mogli uczyć się polskiego. I oprócz tego robię też short form wideo, czyli tak zwane reelsy, które wrzucam na Instagrama, na YouTube'a, na Facebooka, na TikToka, tak abyście mogli uczyć się polskiego. Ale o co chodzi? Żebym ja mógł opublikować na przykład 1 film tygodniowo na YouTubie i 3 rolki, to wymaga ode mnie kilkunastu, czasem kilkudziesięciu godzin pracy tygodniowo, która tak naprawdę jest darmowa, bo w Polsce na Instagramie, na TikToku za rolki nie ma monetyzacji. Co prawda na YouTubie jest, ale przy moich wyświetleniach to są jakieś grosze, szczerze mówiąc. Grosze, czyli bardzo mało. Też możemy tak potocznie powiedzieć, to kosztuje grosze, albo to są jakieś grosze, czyli po prostu to kosztuje mało. I dotychczas, powiem wam szczerze, że wszystko robię sam. Sam nagrywam, sam montuję,
publikuję i tak dalej. Do tego pracuję na full etat jako nauczyciel. No i nie ukrywam, że potrzebuję waszego wsparcia. Tak, aby móc dalej kontynuować ten projekt. Już wam mówię dlaczego. I będę z wami w 100% szczery. I mam dwie opcje. Teraz ja żyję z lekcji. Żyję z lekcji. To takie kolejne native level powiedzenie. To znaczy, że zarabiam na życie, dając lekcje polskiego, tak? A YouTube jest dla mnie tak naprawdę pasją i hobby i dodatkiem. I mam teraz dwie opcje. W zasadzie to mam trzy opcje. Opcja numer 1. Albo muszę zrezygnować trochę z YouTube'a, no i publikować odcinki rzadziej, czego bym nie chciał. Albo opcja numer 2 i 3, do której potrzebuję waszego wsparcia. Opcja numer 2. Rezygnuję z kilku lekcji polskiego w tygodniu i poświęcam ten czas na tworzenie dla was treści. Na YouTube'a, na filmy Comprehensible Input, wywiady, rolki, podcast i tak dalej, i tak dalej. Albo opcja numer 3. Po prostu zatrudniam montażystę, kogoś, kto zajmuje się tym profesjonalnie, więc zaoszczędzam kilka albo nawet kilkanaście godzin w tygodniu, które schodzą mi na montaż. Czyli, że montaż filmów zajmuje mi te kilkanaście godzin i będę mógł ten czas poświęcić na YouTube. I dlatego mam do was wielką, ale to wielką prośbę. Oprócz YouTube'a i Instagrama prowadzę też od pół roku konto na Patreon, gdzie co tydzień publikuję dla was ekstra materiały. Publikuję tam weekly podcast. W momencie, kiedy nagrywam, jest już na moim Patreonie ponad 20 odcinków podcastu z transkrypcją. Więc jeśli uczysz się polskiego, to masz jakąś wartość dodaną z tego. Możesz słuchać moich podcastów na różne tematy i przy okazji czytać tekst. Oprócz tego publikuję tam też od jakiegoś czasu dodatkowe zadania, takie worksheety do każdego odcinka Comprehensible Input. Na przykład do tego odcinka też będzie taki worksheet. Możesz sprawdzić, na pewno będzie w opisie albo w przypiętym komentarzu. Oprócz tego mamy też grupę na WhatsAppie, na której jesteśmy w kontakcie z naszymi uczniami codziennie. Ja wstawiam wam tam jakieś update'y, co u mnie, krótkie lekcje polskiego. Wy zawsze możecie być w kontakcie ze mną i z innymi uczniami. I oprócz tego ostatnio zaczęliśmy też taką serię Monthly Patreon Call. Czyli spotykamy się raz w miesiącu w wybranej przez was w głosowaniu dacie. No i robimy taką lekcję konwersacyjną z wszystkimi patronami. Ja to oczywiście prowadzę i tak dalej, żebyśmy mogli sobie pogadać. I to jest właśnie jedna z dwóch opcji, którą proszę cię, abyś rozważył lub rozważyła. Jeśli lubisz uczyć się polskiego ze mną, chciałbyś lub chciałabyś mieć dostęp do tych wszystkich materiałów, to możesz zapisać się na mojego Patreona i taka subskrypcja miesięczna, w której właśnie będziesz mieć te wszystkie rzeczy, podcast, grupę, ćwiczenia, monthly call, kosztuje na polskie, czyli w złotówkach kosztuje 5 dyszek, 50 zł i w dolarach to jest jakieś, nie chcę skłamać, $12. $12 na miesiąc i dzięki temu do mnie właśnie trafia część z tej kwoty i mam nadzieję, że jeśli uzbiera się więcej osób, to pozwoli mi na zatrudnienie montażysty. Więc proszę, rozważ taką opcję
A jeśli nie potrzebujesz tych wszystkich ekstra materiałów, ale wciąż chciałbyś mnie wesprzeć, albo po prostu ta kwota $12 jest dla Ciebie zbyt wysoka, to jest też tam po prostu opcja Support the Channel za bodajże $3 na miesiąc. Więc dziękuję bardzo. A jeśli mieszkasz w Polsce, a może jesteś Polakiem i oglądasz ten film, bo nie wiem, bo widziałeś moją serię wywiadów i chciałeś sprawdzić też moje vlogi, to ostatnio założyłem też taki polski odpowiednik Patreona, który nazywa się Patronite. I właśnie na Patronite też możesz zostać moim oficjalnym patronem. Jeśli chciałbyś wesprzeć ten projekt i masz na to ochotę, to bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci z całego serca. Tak możemy powiedzieć. Okej, swoją drogą, tak się zagadałem. To jest chyba nowy sposób na trening. 2 w 1. Nagrywanie dla Was odcinków i bieganie. Że... Zobaczcie. No dlaczego tego ekranu nie widać? Ja nie wiem. Ja nie wiem, o co chodzi z tym zegarkiem. Nie wiem, czy to widzicie. W każdym razie biegam już godzinę. 2 minuty. Zrobiłem niecałe 6,5 km. I tak. I moje aktualne tętno to 122. A ja muszę gdzieś znaleźć jakąś wodę i się czegoś napić. Bo zaraz umrę. I znowu, bo zaraz umrę, to też nie znaczy, że dosłownie umrę. I will die in 5 minutes. Ale że po prostu jestem już bardzo, bardzo zmęczony i bardzo, bardzo chce mi się pić. Więc idziemy szukać jakiegoś picia. I swoją drogą, nie mam już dużo czasu. Jest już 1:30. W 1:30, czyli 13:30. A o 3:00, czyli o 15:00 zaczynam lekcję. Więc muszę się spieszyć. Ale najpierw idziemy kupić jakieś picie. Dzień dobry. Przepraszam, będzie miał Pan jakąś wodę zimną, albo przynajmniej nie ze słońca? Tak. To poproszę. Nie gazowaną? Gazowaną? Gazowaną, jeśli jest. Proszę bardzo. Kartą zapłacę. 6,50. Czy paragon będzie? Nie trzeba. Dzięki. Dobra. Mamy wodę. Zapłaciłem za taką wodę w parku 6,50 za pół litra wody. To jest dużo, ale to dlatego, że kupiłem to w takiej kawiarni. Normalnie za taką wodę w Polsce zapłacicie jakieś 2,50, jak mi się wydaje, w Żabce. Masakra. Ale mi się chciał pić. I taki fun fact. W zasadzie zapłaciłem 6,50, ale woda kosztuje 6. Tylko od jakiegoś czasu w Polsce mamy też system kaucyjny. Czyli wszystkie takie plastikowe butelki, jak ta, albo puszki. Na przykład puszki po piwie lub po coli. Mają taki nadruk. I za każdą taką plastikową butelkę trzeba zapłacić 50 groszy więcej. Ale to jest kaucja i to jest temat, chodzi o to, żeby chronić środowisko. W innych krajach Europy też jest taki system, nie wiem, w Niemczech i w innych krajach. Piszcie, czy u Was jest coś takiego? Czyli jak wypijemy taką wodę, to nie wyrzucam jej do śmietnika. W sensie mogę ją wyrzucić, ale wtedy tracę 50 groszy. A jeśli zaniosę ją właśnie z powrotem do sklepu, to wtedy odzyskam te 50 groszy. Właśnie chodzi o to, żeby segregować
śmieci i tak dalej, i tak dalej. O, swoją drogą, wcześniej pokazywałem wam taki mały, to był taki mały stawik, a tutaj tego już bym nie nazwał stawikiem, tylko to już jest taki staw. Na początku filmu obiecałem wam, że pokażę wam, jak wypożyczyć rower w Warszawie za darmo, więc musimy jeszcze znaleźć jakiś rower. Pokażę wam, jak to ogarnąć. Ogarnąć coś to jest właśnie też takie potoczne powiedzenie, którego Polacy używają bardzo dużo, bardzo często. Ja praktycznie codziennie. Ogarnąć coś to znaczy to manage something, to handle something, bla bla bla. Ma dużo użyć. Musicie wpaść na mojego Instagrama. Kiedyś robiłem tam taki post o tym. Co to znaczy ogarnąć, kiedy tego używać i tak dalej. Swoją drogą to chyba będzie najdłuższy vlog w historii mojego kanału. Ale to spoko. I jeśli oglądacie dalej do tego momentu, to bardzo się cieszę. I dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony format na tym kanale i jakich formatów chcielibyście więcej. Czy właśnie taki vlog jak ten, który no ewidentnie już jest dla osób na trochę wyższym poziomie, bo mówię szybko, nie powtarzam tak wszystkiego i tak dalej. Czy na przykład takie vlogi w stylu Comprehensible Input, ale w których powtarzam tak dużo, bardziej wskazuję takie vlogi dla beginner dla początkujących. O, tam się dzieje coś ciekawego. Muszę wam to pokazać. Chyba kręcą tam jakiś film. Patrzcie, może jeszcze wystąpię w filmie. Ja pierdzielę, ale jaja. Patrzcie to. Nie wiem, czy to widać, ale tam dalej, tam jest normalnie jakiś profesjonalny plan zdjęciowy. Nie wiem, czy to jakiś film, jakaś reklama, może jakiś serial. Tego się nie spodziewałem. Dobra, nie ma czasu na filmy. Ja tutaj też robię profesjonalne nagranie. YouTube Polish with Kamil. Przypinka. Dobra, jestem już na chodniku przy ulicy. Nie wiem, czy to słyszycie. Spotkamy się, jak dobiegnę do rowerów. Dobra, więc co musicie zrobić, żeby wypożyczyć rower, jeśli jesteście w Warszawie? I to nie jest żadna reklama, czy płatna współpraca. Po prostu taki tip, o którym ja chciałbym sam wiedzieć, przyjeżdżając do Warszawy. I wydaje mi się, że w innych miastach Polski też coś takiego jest. Nie wiem, czy to się nazywa tak samo. Musicie pobrać taką apkę, która nazywa się Veturillo. Veturillo rowery miejskie. Coś takiego. I tam wpłacacie chyba 10 zł w formie depozytu. I macie taką mapkę. Cała Warszawa praktycznie. I tam macie taką mapkę Warszawy wraz z takimi stacjami, z takimi spotami, gdzie właśnie możecie wypożyczyć lub oddać rower. Ja właśnie znalazłem sobie na aplikacji taki spot. Do niego idę i jeśli jeździcie od minuty do 20 minut, to jest kompletnie za darmo. Czyli wypożyczacie rower, macie 20 minut i jeśli w przeciągu 20 minut oddacie ten rower, już może się to zrobić w innym miejscu na terenie Warszawy, to nie płacicie nic, a jeśli przekroczycie te 20 minut, chyba od 20 minut do godziny to kosztuje złotówkę, czyli no symboliczna kwota. A powyżej godziny to jest 4 zł, więc według mnie zajebisty deal, którym chciałbym wiedzieć i zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tylko teraz stoję na pasach.
stoję na pasach, czyli stoję przed przejściem dla pieszych i czekam na zielone światło. A teraz właśnie przechodzę. Dobra, czyli tutaj mamy właśnie te rowery. Tu jest zawsze taki spot. Nie wiem. Zaparkuj tutaj. Tak? To się nazywa Veturillo. Veturillo to jest, widzicie, Warszawa. I tu możemy wybrać sobie rower, który nam się podoba. No na przykład ten. Sprawdzimy tylko, czy jest powietrze w oponach. Widzę, że jest. Hamulce działają. No i elegancko. I tutaj macie taki kod. Musicie zeskanować kod swoją aplikacją. Można jechać. Czekajcie. Zaraz wam pokażę, jak to robię, tylko muszę postawić kamerę. Ok? Nie wiem, czy to widzieliście, ale tutaj widać to. Tutaj odblokowała się taka blokada. No i nic. I można jechać. I teraz muszę po prostu dojechać do takiego spota, w którym zwrócę ten rower. To taki protip. Jeśli jesteście w Warszawie. No i oczywiście kwestia numer 1. Jeśli jeździcie na rowerze, dobrze jest, żebyście mieli na głowie kask. Kask na rower. Ja teraz nie mam kasku. I kwestia numer 2. Jak jeździcie na rowerze, to nie trzymajcie telefonu ani kamery w ręce. Dlatego muszę się z wami rozstać, żeby nie stwarzać niebezpieczeństwa. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Bardzo podobał mi się ten odcinek, by the way. Taki vlogging. Może częściej będę robił coś w takim stylu dla was. Dajcie mi znać, czy taka opcja jest, czy taki content, czy taka opcja jest dla was pomocna. Zostawcie jakiś komentarz dla zasięgu, zostawcie suba i raz jeszcze, jeśli lubicie mój content, będę bardzo wdzięczny za nawet małe wsparcie na Patreonie lub na Patronite. Jest też taka opcja nawet na YouTubie ostatnio. Wesprzyj kanał, więc będę bardzo wdzięczny. Buziaki dla was. Nie mogę dać wam piony, bo trzymam kierownicę i kamerę, więc macie buziaki. I widzimy się jak zawsze za tydzień. Nara.